Czy słyszała Pani o ostatnich doniesieniach odnośnie Jana Pawła II? To zależy skąd, bo jeśli z TVN, to niewiarygodne. Czy słyszała Pani o ostatnich doniesieniach związanych z Janem Pawłem? Co Pani o nich uważa? No, że wyszły na jaw. Że wyszło na jaw. Tak, słyszałem. Oczywiście. Tak, coś tam słyszeliśmy. No różne są opinie, ale ja mam swoją opinię pozytywną. Tak. I co Pan o nich uważa? Uważam, że sprawa jest ciekawa. Myślę, że należy ją dogłębnie zbadać, zwłaszcza, że niechęć Kościoła do otwarcia archiwów tutaj sporo, myślę, zaniepokojenia wprowadza. Także myślę, że sprawa, jak to mówią, jest rozwojowa. Generalnie nic nowego nie zostało odkryte, bo afera pedofilska związana z Janem Pawłem II istnieje. Po prostu została udowodniona jeszcze bardziej. Oglądał Pan dokument Franciszkańska 3? Nie oglądałem. We fragmentach, ale owszem. Nie oglądałam i nie chcę tego oglądać, dlatego że ja mam swoje ugruntowane pojęcie o tym, jak było i na pewno. Także nie powinno się. Uważam, że ci, którzy ten temat podejmują, strzelają sobie w stopę, bo większość ludzi jest za i nie wierzy w te doniesienia negatywne. My, Polacy, nie powinniśmy bronić tak jak cały świat i wszyscy się dziwią, że właśnie Polacy atakują Jana Pawła Świętego, Jana Pawła II. Nie. To było w telewizji. To jest dzięki czemu to wszystko wypłynęło, tak? To nie oglądamy telewizji. Rozumiem. Nie pamiętam. On teraz gdzieś na TVN-ie chyba leciał. Nie, chyba nie oglądałam. We fragmentach. I czy zmieniło to Wasze poglądy na jego osobistość? To znaczy moje poglądy na temat tej osoby nigdy nie były jakieś pozytywne, także nie zmieniły, raczej potwierdziły to, co wiedziałam gdzieś tam kiedyś. No ja raczej, też mojego zdania też raczej to nie zmieniło. Znaczy nie zmieniło, nie zdziwiło mnie to, może w ten sposób. Społeczeństwa być może powoli będą zmieniać. Moich nie zmieniły, bo i tak je miałem już ugruntowane na temat pana Jana Pawła II, więc co najwyżej mógł mnie ten reportaż utwierdzić w moich poglądach. Jeszcze bardziej zbulwersowało. Generalnie poglądy mam takie, jakie miałem, ale jestem jeszcze bardziej zbulwersowany niż byłem. Czy Jan Paweł II jest dla Pani obecnie autorytetem? Tak. Był, jest i będzie. Obecnie nie jest i raczej nigdy nie był. Nie i nigdy nie był. Nie. Dlaczego w sumie? Dlaczego właśnie? Nigdy się nie uważałem też za jakiegoś pobożonego wielce, dlatego nie uważam, że miałby być on w jakimś celu dla mnie autorytetem. Nie. Czy uważa Pan, że powinien być autorytetem dla ludzi? No tak, takie było jego zadanie jako pierwszego papieża zagranicznego oraz jako pierwszego papieża Polaka. Taki był jego obowiązek. Dla części na pewno, zwłaszcza tej bardziej religijnej, natomiast myślę, że spora część społeczeństwa zacznie też zadawać różne pytania i generalnie wątpić w to, czy to naprawdę jest postać, która powinna być autorytetem, zwłaszcza w sprawach, że tak powiem, jej zawodowych, czyli w sprawach religii, wiary i tak dalej. Proszę Panią, zrobił dużo dobrego, bo za komunę można mu zawdzięczać wyjście nas i w ogóle w Europie tych naszych sąsiadów spod komuny, spod Rosji, prawda? Ale to, że pod dywan zamiatał to, co nie powinien zamiatać, bo wszyscyśmy go hołbili, tak, no ale to nie powinien. Czy w takim razie przypisujecie mu jakieś zasługi dla społeczeństwa? Wydaje mi się, że coś tam w historii zadziałał w trakcie komunizmu, jakichś pozytywnych rzeczy, więc myślę, że trzeba mu to przyznać. Na pewno rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, na pewno w jakiś sposób wypromował Polskę. No i chyba tyle. I myślę, że zasługi to bardziej dla tej części, która widzi w nim autorytet, niż dla większości ludzi. Jak najbardziej. Dzięki temu mamy wolność w Polsce. No tak, nie można mu odebrać
wsparcia w obaleniu komunizmu oraz w utrzymaniu morali Polaków w trakcie właśnie PRL-u. No tak, przyczynił się w dużym stopniu do obalenia komuny, wyjścia właśnie z komunistycznych problemów i tak dalej. No to każdy o tym wie. Jeśli, to myślę, że te, które generalnie prawica mu przypisuje, czyli pomoc w obaleniu komunizmu w Polsce i tak dalej, na pewno miał spory wpływ, bo łatwiej było wierzyć w takie przywództwo. Natomiast jeśli chodzi o sprawy czysto religijne, no to myślę, że tutaj to już się powoli zaczyna zapadać.